Śpisz 8 godzin, nie zarwałeś nocy, nie pracowałeś do rana, a mimo to budzik dzwoni i pierwsza myśl brzmi: jeszcze 5 minut. Wstajesz, robisz kawę, mija godzina, a ty nadal czujesz się tak, jakby twój organizm w ogóle się nie zregenerował. Brzmi znajomo? Większość osób robi wtedy jedną rzecz. Kupuje coś na energię. Magnez, witaminę B12, żelazo, kolejny suplement. Tylko że jest jeden problem. Zmęczenie nie jest chorobą, jest objawem. I właśnie dlatego jeden suplement nie może być odpowiedzią dla każdego. Czasami problem rzeczywiście zaczyna się od snu, ale czasami śpisz wystarczająco długo, a twój sen wcale nie jest regenerujący. Czasami przyczyną może być niedobór żelaza, czasami tarczyca, czasami przyjmowany lek, a czasami problem jest zupełnie gdzie indziej. Dzisiaj sprawdzimy najważniejsze przyczyny i zobaczymy, kiedy zmęczenie można potraktować jako sygnał do zmiany stylu życia, a kiedy warto przestać zgadywać i sprawdzić, co naprawdę się dzieje. Cześć! Jestem magistrem farmacji. Na kanale Tabletka Wiedzy sprawdzam popularne przekonania dotyczące zdrowia i konfrontuję je z aktualną wiedzą. Bez straszenia, bez szukania jednej cudownej przyczyny i przede wszystkim bez wciskania ci kolejnego suplementu, zanim zastanowimy się, dlaczego właściwie jesteś zmęczony. Zaczynajmy. Przyczyna numer 1. Może nie chodzi o to, ile śpisz. Pierwsze pytanie brzmi: ile godzin śpisz? Ale drugie jest równie ważne: jak śpisz? Bo możesz spędzić w łóżku 8 godzin i nadal obudzić się niewyspany. Jeżeli regularnie budzisz się w nocy, masz płytki sen, rano boli cię głowa albo przez cały dzień czujesz senność, problem może nie polegać na tym, że śpisz za krótko. Twój sen może być po prostu słabej jakości. I tutaj pojawia się bardzo ważny trop. Bezdech senny. Wyobraź sobie osobę, która śpi 8 godzin. Jej partner mówi: strasznie chrapiesz. A czasami zauważa jeszcze coś. Chwilę ciszy, jakby ta osoba przestała oddychać, a potem nagle głośne nabranie powietrza i znowu cisza. I tak wielokrotnie w ciągu nocy. Rano ta osoba może nawet nie wiedzieć, co działo się podczas snu, ale może obudzić się zmęczona, mieć ból głowy i problemy z koncentracją. To są typowe sygnały, przy których warto pomyśleć o bezdechu sennym. I tutaj ważna rzecz. Nie musisz sam diagnozować bezdechu. Jeżeli ktoś mówi ci, że bardzo głośno chrapiesz, budzisz się z uczuciem duszności albo masz w ciągu dnia wyjątkowo dużą senność, warto powiedzieć o tym lekarzowi, bo możesz spać 8 godzin. A mimo to twój organizm może nie odpoczywać tak, jak powinien. Ale jeżeli śpisz dobrze, a mimo to ciągle brakuje ci energii, idziemy dalej. Przyczyna numer 2. Może organizmowi czegoś brakuje. I tutaj zaczyna się temat, który w internecie został mocno uproszczony. Jesteś zmęczony? Weź magnez. Masz brak energii? Kup B12. A może żelazo? Problem polega na tym, że zmęczenie może mieć wiele przyczyn. I jeśli rzeczywiście chodzi o niedobór, najpierw warto wiedzieć, czego brakuje i dlaczego. Dobrym przykładem jest żelazo. Niedokrwistość z niedoboru żelaza może powodować zmęczenie i brak energii. Może też pojawić się duszność, kołatanie serca, bladość czy ból głowy. Ale uwaga, to nie oznacza: jesteś zmęczony, więc zacznij brać żelazo. Nie, bo nadmiar żelaza również może być problemem, a przyczyna niedoboru ma znaczenie. Dlatego jeśli podejrzewamy niedokrwistość lub niedobór żelaza, szukamy przyczyny zamiast zgadywać suplementem. I właśnie dlatego zdanie „jestem zmęczony, więc potrzebuję witamin” jest zbyt dużym uproszczeniem. Przyczyna numer 3. A co, jeśli problem zaczyna się w tarczycy? Tarczyca produkuje hormony, które wpływają między innymi na tempo wielu procesów zachodzących w organizmie. Przy niedoczynności tarczycy jednym z częstych objawów jest zmęczenie. Ale zwykle nie pojawia się ono samotnie. Może towarzyszyć mu uczucie zimna, przyrost masy ciała, zaparcia, problemy z koncentracją, sucha skóra czy obniżony nastrój. I tutaj znowu najważniejsze jest słowo może. Zmęczenie samo w sobie nie oznacza niedoczynności tarczycy. Ale jeżeli masz kilka takich objawów jednocześnie, warto porozmawiać z lekarzem, bo w takim przypadku kolejny suplement na energię może nie rozwiązać problemu. Zapiszmy kolejny trop. Sen, niedobory, tarczyca. Ale został jeszcze jeden bardzo częsty powód i wiele osób zupełnie go nie zauważa. Przyczyna numer 4. To, co bierzesz, może mieć znaczenie. Spójrz na swoją szafkę z lekami.
I zadaj sobie pytanie, czy od momentu rozpoczęcia któregoś leku coś się zmieniło? Bo niektóre leki mogą powodować senność albo zmęczenie. I właśnie dlatego przy przewlekłym zmęczeniu warto przejrzeć całą listę przyjmowanych preparatów. Nie tylko leki na receptę, również leki dostępne bez recepty, a czasami również inne substancje, które wpływają na sen i poziom energii. To może być jeden z powodów, dla których farmaceuta jest tutaj naprawdę przydatny, bo czasami pacjent mówi: od kilku miesięcy jestem ciągle zmęczony, a dopiero po przejrzeniu wszystkich preparatów okazuje się, że problem zaczął się mniej więcej w tym samym czasie, kiedy pojawił się nowy lek. Oczywiście, nie odstawiaj samodzielnie żadnego leku tylko dlatego, że podejrzewasz, że może powodować zmęczenie. Najpierw trzeba sprawdzić, czy rzeczywiście istnieje taka zależność i co można z tym zrobić. Przyczyna numer 5. A może to nie brak energii? Zastanów się nad jednym. Czy jesteś zmęczony? Czy może po prostu ciągle chce ci się spać? To nie zawsze jest to samo. Jeżeli podczas oglądania telewizji zasypiasz, jeżeli przysypiasz w ciągu dnia, jeżeli trudno ci utrzymać koncentrację, jeżeli czujesz, że możesz zasnąć praktycznie wszędzie, to warto powiedzieć o tym lekarzowi, szczególnie jeśli dzieje się to regularnie, bo nadmierna senność w ciągu dnia może mieć związek m.in. z zaburzeniami snu. I tutaj znowu wracamy do naszego pierwszego tropu. Możesz nie potrzebować więcej snu, możesz potrzebować lepszego snu. Przyczyna numer 6. Stres potrafi zabrać więcej energii niż myślisz. Wyobraź sobie dzień, w którym niczego fizycznie ciężkiego nie zrobiłeś. Siedzisz przy komputerze, telefon, e-maile, problemy, terminy, ciągłe myślenie. Wracasz do domu i jesteś kompletnie wyczerpany. Jak to możliwe? Bo zmęczenie nie zawsze jest efektem wysiłku fizycznego. Przewlekły stres, obniżony nastrój i problemy psychiczne również mogą powodować zmęczenie. I to jest ważny moment, bo czasami człowiek próbuje naprawić energię suplementami, podczas gdy jego organizm od miesięcy funkcjonuje w stanie ciągłego napięcia. W takim przypadku większa dawka witaminy nie rozwiąże problemu. Potrzebna może być zmiana sposobu funkcjonowania, odpoczynek, sen, aktywność fizyczna, a czasami również profesjonalna pomoc. Przyczyna numer 7. A może problem jest metaboliczny? Zmęczenie może również towarzyszyć zaburzeniom gospodarki cukrowej, ale tutaj nie chcę ci powiedzieć: jesteś zmęczony, masz cukrzycę. To byłoby zwyczajnie nieuczciwe. Natomiast jeżeli oprócz zmęczenia pojawia się bardzo duże pragnienie, częstsze oddawanie moczu, szczególnie w nocy, albo niewyjaśniona utrata masy ciała, to już jest zupełnie inna sytuacja. Wtedy warto porozmawiać z lekarzem, bo pojedynczy objaw rzadko daje odpowiedź. Dopiero cały obraz zaczyna mieć znaczenie. I teraz najważniejsze, jeżeli dotarłeś aż tutaj, prawdopodobnie zauważyłeś jedną rzecz. Nie ma jednej przyczyny zmęczenia. Możesz spać za krótko, możesz spać wystarczająco długo, ale mieć zaburzenia snu. Może brakować ci żelaza, może problem dotyczyć tarczycy, może znaczenie mieć lek, może żyjesz w ciągłym stresie, a czasami przyczyna może być jeszcze inna. I właśnie dlatego nie zaczynałbym od suplementu. Co zrobić? Jeżeli jesteś zmęczony od kilku dni po ciężkim tygodniu, to prawdopodobnie nie jest powód do paniki. Sen, regularne posiłki, ruch, odpoczynek, mniej alkoholu, mniej kofeiny późnym wieczorem. To są podstawy, od których warto zacząć. Ale jeżeli zmęczenie trwa kilka tygodni, nie wiesz, dlaczego się pojawiło, albo zaczyna wpływać na normalne funkcjonowanie, to jest moment, żeby przestać zgadywać. Porozmawiaj z lekarzem. Opowiedz dokładnie, od kiedy jesteś zmęczony, jak śpisz, jakie masz dodatkowe objawy, jakie leki i suplementy przyjmujesz i czy coś zmieniło się w twoim życiu w tym samym czasie. Dopiero na tej podstawie można zdecydować, czy potrzebne są badania i jakie. Nie ma sensu robić przypadkowego zestawu kilkudziesięciu badań tylko dlatego, że jesteś zmęczony. Diagnostyka powinna wynikać z wywiadu i objawów. Podsumowanie. Więc śpisz 8 godzin, a nadal jesteś zmęczony. Co może być przyczyną? Po pierwsze, jakość snu, szczególnie jeśli chrapiesz albo ktoś zauważa u ciebie przerwy w oddychaniu. Po drugie, niedobory lub niedokrwistość, ale nie lecz ich w ciemno suplementem. Po trzecie, tarczyca, zwłaszcza jeśli pojawiają się również inne charakterystyczne objawy.
Po czwarte, leki i inne substancje. Czasami odpowiedź znajduje się właśnie w Twojej apteczce. Po piąte, stres i przeciążenie. Nie każde zmęczenie zaczyna się w ciele. I wreszcie, po szóste, inne problemy zdrowotne, które wymagają odpowiedniej diagnostyki. Najważniejsze jest jednak jedno. Nie próbuj zagłuszać przewlekłego zmęczenia kolejnym suplementem, zanim sprawdzisz, skąd się bierze. Twój organizm może nie prosić o więcej energii. Może próbować powiedzieć Ci, dlaczego jej brakuje. A teraz jestem ciekawy jednej rzeczy. Ile godzin śpisz i czy mimo tego budzisz się zmęczony? Napisz w komentarzu. I jeśli ten film pomógł Ci spojrzeć na zmęczenie trochę inaczej, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj Tabletkę Wiedzy. Bo tutaj nie szukam magicznych tabletek. Szukam przyczyn. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.